Cześć, Sebastian Grabowski, Miasto. Witam Was dzisiaj z Energylandii, czyli miejsce, które dla wielu kojarzy się z atrakcją, z zabawą, z niesamowitym fanem. My pokażemy Wam dzisiaj, że to nie tylko zabawa, ale również zaawansowane, mądre rozwiązania internetu rzeczy, które to właśnie tutaj, w tym takim trochę nowoczesnym Polis, stanowią o tym, że jest dużo bardziej bezpiecznie. Energylandia, bez wątpienia jedno z najbardziej unikalnych miejsc w Polsce, największy park w Polsce rozrywki i jeden z 5 największych w Europie. Tutaj zmieściłoby się prawie 100 boisk Wembley. Ale ja nie będę dzisiaj mówił o rozrywce oraz o zabawie, z którego to miejsce słynie. Chcę Wam pokazać system, nowoczesny system internetu rzeczy, wdrożony przez firmę ubezpieczeniową, który z jednej strony daje prawdziwą informację w trybie rzeczywistym z całej infrastruktury, znacząco podwyższa bezpieczeństwo oraz minimalizuje ryzyko. Na początku zaproszę Was do rozmowy z Chrisem Kolderem, ażeby nas trochę wdrożył w tematykę Energylandii. Zapraszam Was serdecznie. Cześć Chris. Cześć, witaj. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Powiedz mi trochę o tej Energylandii, bo bez wątpienia jest to fenomenalne miejsce. No, to największy park rozrywki nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej, a jeden z największych w całej Europie. Na całym starym kontynencie możemy pochwalić się, że mamy największą ilość rollercoasterów. Aż 18 tego typu instalacji w jednym miejscu. To niebywałe, ponieważ już teraz nie musimy jechać za granicę, by skorzystać z tego typu atrakcji. W Polsce, w Zatorze, w Małopolsce, nieopodal Wadowic znajduje się Energylandia. To kiedy będziecie pierwsi? Niebawem budujemy kolejne atrakcje, poszerzamy się. Aktualnie mamy 70 hektarów zagospodarowanej przestrzeni, na której znajdziemy aż 123 atrakcje, w tym 25 atrakcji dla dzieci od 2 roku życia. Czyli całe rodziny mogą nas odwiedzać i każdy znajdzie coś dla siebie. Chris, Energylandia to przede wszystkim zabawa, przyjemny czas, rodzina, jak to się mówi, mnóstwo fanów. Tak. A co w związku z technologią? No, można powiedzieć, że u nas królują takie dwa fundamenty. Rozrywka i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. A jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne, no to przede wszystkim mamy najwyższej jakości rollercoastery. Światowych producentów, można powiedzieć, i holenderskich, i szwajcarskich, i amerykańskich, i francuskich, i włoskich. To jest raptem kilka firm, które specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu tego typu instalacji. No, między innymi nasz najnowszy rollercoaster, czyli Double Launch Coaster Abesus, który dwukrotnie nas wciska w fotel. Tym wszystkim trzeba jakoś zarządzać, ponieważ to bezpieczeństwo jednak to miejsce, w którym my jesteśmy bezpieczni, tak? A jak systemy? Jak tym w ogóle zarządzacie? Czy jest jakiś taki pomysł na to wszystko? Mam na myśli system, który za chwilę będę nagrywał tak naprawdę, czyli system internetu rzeczy. Tak, kolejny z systemów, który wdrożyliśmy i który usprawnia pracę Energylandii. Chris, dziękuję Ci bardzo. Ja jeszcze pozwolę się nasycić trochę tym obrazem, a ja za chwilę przemieszczam się dalej, pokazując wszystkim naszym fanom oraz tym, których interesuje technologia. Także dzięki Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jedną z rzeczy, które kocham, patrząc na wdrażanie nowych innowacji, jest ta różnorodność, bo każdy przypadek internetu rzeczy potrzebuje tego use case'u, tego przypadku, czy to będzie problem, czy próba budowania jakiejś innowacji. O tym, jak do tego podchodzi PZU, porozmawiam trochę z Katarzyną Zawadą, bo sam ciekawy jestem, jak do tego podchodzi PZU. Cześć Katarzyno. Cześć. Katarzyno, w takim parku jak Energylandia chcemy czuć się bezpiecznie. Chcemy być pewni, że wszystko jest ok. A co na to PZU? PZU ubezpiecza Energylandię od początku jej istnienia. I tak naprawdę muszę powiedzieć, że to jest przykład modelowej współpracy. Energylandia bardzo stawia na bezpieczeństwo, a my jako ubezpieczyciel wspieramy ją w tym. Wprowadzamy nasze programy, takie jak Ryzyko Pro czy PZU iFlota. Katarzyno, a co takie systemy, rozwiązania dają w ogóle Waszym produktom, które jednak są takimi produktami trochę czasami spółki? To tak naprawdę jest praca na żywym organizmie, takim jak jest park.
i cały czas się rozwijamy. Mamy na bieżąco informacje, co się dzieje w parku i to właśnie jest ta innowacyjność, która nas wyróżnia w Polsce, a nawet w Europie. Czyli żywe dane, prawdziwa infrastruktura, system internetu rzeczy. Ja Tobie dziękuję bardzo i za chwilę będę przechodził po kolejnych krokach, żeby pokazać Wam, jak ten super system działa tutaj w Energylandii. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Zaprosiłem do rozmowy Łukasza Nasternaka, ażeby opowiedział nam i przybliżył, jak zbudowany jest system internetu rzeczy w Energylandii. Cześć Łukasz. Cześć, witaj. Łukasz, internet rzeczy, ubezpieczyciel, największy park, albo jeden z największych w Europie. Czy te domeny jakoś z sobą się wiążą? Tak, zdecydowanie. Słusznie zauważyłeś, jest to największy park w Polsce. Zainstalowaliśmy tutaj system unikalny na rynku, czyli Ryzyko Pro, dzięki któremu zainstalowaliśmy tutaj ponad 50 punktów z czujnikami, które monitorują detekcję pożaru, ewentualne zalania, drgania czy wysokie temperatury. Jest to unikalny system w skali kraju. Dziękuję bardzo, to ja nurkuję. Dzięki Ci Dzięki. bardzo, a ja będę starał się pokazać Wam ten system. Zgodnie z obietnicą postanowiłem zanurkować do systemu, który jest tutaj wdrożony w Energylandii. System ten składa się z różnych sensorów, które w trybie rzeczywistym przekazują informację związaną z infrastrukturą. Są to sensory czadu, są to sensory drgań połączone z silnikami, są to sensory zalania oraz sensory temperatury. Wszystko to razem w czasie rzeczywistym przekazuje informacje, które wiążą się na przykład z alarmem, z ryzykiem i pozwalają bardzo szybko podejmować decyzje i zabezpieczać całą infrastrukturę. Co ważne, to wszystko razem połączone jest do jednej platformy, która zbiera informacje w trybie rzeczywistym i nadzorcy oraz opiekunom pozwala oceniać alarmy, pewne ryzyka, które dzieją się i podejmować odpowiednie decyzje. Wszystko to komunikuje się po tak zwanych częstotliwościach LoRy, czyli odpowiedniego dostępu bezprzewodowego, który zbiera informacje bardzo dynamicznie. Jest to technologia stworzona dla internetu rzeczy, czyli szybko komunikujących się sensorów. Za moimi plecami widzicie taki gateway, taki punkt dostępowy, który transmituje tą częstotliwość, która tu jest generowana i dzięki tej transmisji zbiera wszystkie informacje z przestrzeni całej Energylandii. Idziemy do sensorów. Tak jak wspominał Łukasz, mamy w Energylandii prawie 50 różnych sensorów. Tutaj w stacji uzdatniania wody skoncentrujemy się na dwóch. Pierwszy, czyli sensor drgań. Zamontowany jest on, jak widzicie, na obudowie silnika. Monitoruje go w trybie rzeczywistym, określa sobie jego idealny wzór działania i potem w trybie normalnej pracy każdy jego ruch, zachowanie odnosi do tego idealnego wzorca. I jeżeli coś się nie zgadza, od razu wyzwala raport bądź też alarm. Pozwala to obsłudze dowiedzieć się o problemach, alarmach czy może wymianie łożyska. Drugi sensor czadu. Działanie bardzo proste. Moment pojawienia się czadu wyzwala alarm i od razu zespoły interwencyjne są w stanie zareagować. Kolejny punkt pomiarowy znajdujący się w podbaseniu jednego z basenów w Energylandii, nic innego jak sensor zalania. Ten otóż sensor jest sensorem optycznym, który generuje pewną wiązkę światła podczerwieni, która w zależności od zderzenia z odpowiednim płynem w trybie rzeczywistym raportuje. Dzięki temu nadzorujący wie, czy doszło do zalania, czy też nie. Co ważne, dzięki temu, że używamy tutaj sensora optycznego, jesteśmy w stanie zarówno monitorować na przykład zalanie wodą, ale również inną cieczą, na przykład olejem. Prosto z samego środka stacji transformatorowej. Pamiętajmy o tym, że jedna z najczęstszych przyczyn pożarów, która się dzieje, są po prostu pożary, które wynikają z pewnego rodzaju nagrzania, sytuacji takiej środowiskowej, która wiąże się z dużym napięciem. Dlatego też czujnik temperatury, który znajduje się w tym pomieszczeniu, jest w stanie nam odpowiedzieć bardzo sprawnie, szybko, co się tutaj dzieje, czy następuje jakiś wzrost temperatury. Dzięki temu obsługa oraz osoby zajmujące się systemem od razu mogą wdrażać interwencje.
Niestety każda wspaniała podróż zawsze musi mieć swój koniec. Energylandia przywitała mnie różnorodnością fajnych rzeczy, które Wy też musicie koniecznie zobaczyć. Zawsze marzyłem, żeby zakończyć odcinek na kasztance i kończę ten odcinek na kasztance. Moi drodzy, bez wątpienia tutaj możecie spotkać wiele różnych atrakcji, które podobają się Wam, ale również Waszym dzieciom. Nie urzekł system internetu rzeczy prawdziwy, który w trybie rzeczywistym nadzoruje wiele różnych obszarów infrastruktury związanej z Energylandią. Czujniki czadu, czujniki temperatury, czujniki wibracji i czujniki tak naprawdę tego, co ważne jest, żeby tą całą infrastrukturę zabezpieczyć. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Miasto Miasto, komentarzy, bo jestem sam ciekawy, co o tej podróży sądzicie. Pozdrawiam Was. Hej!